Okej, cześć, cześć. Dawno białej nie było? To w sumie warto by wyrzucić. Jak widzę tutaj, że ktoś wyciągnął tutaj pstrąga, Jazia, pstrąga, to może ja nigdzie nie muszę chodzić, tylko bym sobie tu obrzucił, wezmę tą swoją ultimę i rzuciłem jakimś tam standardową przynętą. Ta jest z klasycznym haczykiem. Teraz pytanie, czy tu modyfikować. Ja tu mam fluorokarbon bez przyponu. Tylko od razu założone tą przynętę. Teraz tak, dobra. 20 prędkości. Zobaczymy, czy coś tu wyskoczy. Standardowo namiot. Taką mam nadzieję, że tu coś bierze. I jeszcze bym musiał popróbować sobie. No ale ludzie widzę wyciągają. Teraz kwestia przynęty. Teraz tak, czy ja tu mam pod 2 i 3 ustawione jak zawsze? Nie. Coś na batę łowiłem. Ciekawe co to było. Teraz tak, tu mam boloneczkę. Tu mam drugą boloneczkę i tu mam tą ultimę. 2, 3, 4. I zobaczymy, może szybciej coś złowię sobie tutaj na te zestawy z bolonką i na te żuczki. Tu mam niby 15, tylko nie wiem, któryś z zestów, no ten na pewno nie dolatuje. Jak dobrze pamiętam, to mam 80 cm, tego nie sprawdziliśmy, tak, 80 cm głębokości, ten na pewno na te 15 doleci, bo jest cięższy spławik. Dobra, leży. Zobaczymy, czy coś tu będzie brało. Tego zestawu nie pokazałem tą szóstkę. To teraz tak, zobaczymy, czy coś tu jest i tu będę sobie mógł kręcić. Ostatnio mi to biała dawała lepiej na prędkości, nie wiem, 16, 13 nawet. Kiedyś się łowiło na 30. Jest jakieś branie teraz na to. Dobra. Tu się udało zaciąć. Jest ładny lipień na start, nie? Czyli znowu tu za radyjkiem siedzą ryby? Czy tak ostatnio przypadkiem nie było? Już nie pamiętam, w którym miejscu ja nagrywałem, ale trochę czasu na pewno minęło, od kiedy byłem tu na tych rybach. Patrzę, po rzucie jest chyba od razu branie tutaj, no. Ktoś to od razu bierze. Ja tutaj, widzicie, nie zacinam tego łotka. Nie zacinam tego kontrolem, tylko mam prędkość 50 ustawioną. No i albo prawym przyciskiem myszy macham, albo macham trochę na lewo, trochę na prawo, żeby wciąć tą rybę. Różnie się to odbywa. Z reguły udanie. Teraz tak, co by tu można założyć? 16. Zobaczymy na czarną przynętę. No jeszcze mógłbym, od razu po opadzie, mógłbym tu linkę dać i przypon normalny. Chociaż nie wiem, co to zmienia, jak łowię na fluorokarbon od razu. Raczej niewiele, nie? Jazik. Jest tu jazik. Co tu ostatnio brało? Wiem, przypominam sobie. Mi wpadały tajemienie tutaj, nie? Wiecie, ryzykowny temat, nie chcę tego. Nie ma to sensu, bo się na tym nie zarabia. Trzeba z tą rybą powalczyć. A w sumie nie ma to sensu, nie? Tak naprawdę. Jak łowienie karpi na słabych zestawach. Niby fajnie, że się coś się złowiło, no ale coś się z tego mało jest. Lipień arktyczny. To na te ciemne przynęty lubią jakoś, nie wiem, co one z tym mają. Dobra, znowu tu jest branie. Ktoś by musiał wymyślić, żeby mi brało coś tutaj na tamtej wędce, bo nic nie mam. Wyrzucić pewnie będę musiał. Kwestia jest jeszcze tego, że można byłoby jakąś inną przynętę założyć. Dobra. Tu jest tylko okoń. Tu gdzie są te pstrągi? Pytanie, czy to, co wyskakuje na czaście, jest łowione w tamtym miejscu, bo nieraz łowiliśmy w ten sposób, nie?
tutaj. A teraz na pewno będę miał problem z wyciąganiem tamten rych. Bym musiał się przestawić, bo tu jest branie. I teraz stracone. Ale dobrze. To i tak muszę wziąć tu tą stronę najwyżej to będzie spływało w lewo i będą brały rybki, a ja sobie będę tutaj machał, to miałem też przerzucić. I to jest takie próbkowanie, nie? Możemy to tutaj rzucić. Zobaczymy teraz, czy ja sobie nie namieszałem. Lubię mieć tą swoją kolejność. To... Dobra, to jest trójka, czwórka i tamtą spinę bym musiał się po lewej stronie ustawić, bo ja się gubię wtedy. Ja się wtedy gubię i nie jestem w stanie zaciąć tych ryb, bo złą wędkę wybieram. Jak mam takie wędki po kolei, jak stoję i łowię, tak mój musy jakoś to lepiej zacina, nie? Nie wiem, czy wy tak macie. Dobra. Teraz tak, tamta wędka jest za daleko, tu musiał sobie odłożyć, podejść tu, nacisnąć dwójkę i teraz się przestawić. O! I teraz być dobrze. Teraz tak, tu znowu sieci ryba. Może tutaj bardziej. Może teraz się lepiej ustawiłem. To jest kawalątek tylko różnicy pomiędzy tamtym miejscem a tym. Nagle tu biorą ryby, a tam nie. Minimalnie wystarczy, nie? I tu jest znowu branie. Ja tu miałem spinningiem łowić, a nie na spowiki tylko. No to tak jest, jak się odpali dobrze, to tak biorą wtedy. Tak biorą. Ciekawe jak byłoby na baty, ale akurat, nie wiem, tego typu ryby lepiej mi się łowi na maczówki albo na bolonki właśnie. A zawsze mają ten luz, nie? Że mogą sobie trochę popłynąć. No. Myślę, że tam jest branie. A na teleskopach, no to krótki jest zasięg. Tutaj one zaraz spływają do brzegu. Nawet kleń tu zawitą. No. Wkładaj tą wędkę. Dobra akcja. Przydałoby się trochę większe ryby. Pytanie, jakbym dał haki wielkości 1, czy dalej by mi brały? Za szybko. Teraz przerzuciłem zestaw krócej niż chwilę temu leżał źle rzucony. Tu mi ryba uciekła, ale to było jakieś coś małego. Dobra, wracamy do tej 18 w tym miejscu. To jest normalny haczyk, normalny. Tu przegapiłem branie. No i tak jest, tak się żyje, nie? Człowiek nie robi tego, co ma, czyli nie łowi, tylko się bawi. No, ale to też nie o to chodzi, żeby pokazać wam, jak łowić potraficie, tylko jak i znaleźć rybę bardziej, nie? Zawsze o spociki chodzi. Dobra, jest pstrąg. Taka minimalna różnica i tu są brania, a tam brani nie ma. Takich. Jak najwięcej pstrąga bym sobie życzył. Już będę musiał ten lewy spławik przerzucić. W ogóle jakoś wolno to płynie tutaj w tym miejscu. Coś noszę wrażenie przynajmniej. Nie wiem, to dobrze, ale taka różnica jest tutaj w płynięciu tych spławików? Czegoś tu nie rozumiem. Ciekawe, jak to się udało zaciąć. Szkoda, że te klenie są takie małe, mi się wydaje. Teraz można w dwie strony.
Można zaryzykować dać większy haczyk i liczyć na to, że będą większe ryby, ale czasem jest tak, że będą mniejsze ryby, albo w ogóle nie będą brały. Jakby nagle przestały brać, bo na tym jednym zestawie na razie to zrobię, no to zacznę kombinować najwyżej i damy haczyk w drugą stronę. Jakieś tam 10, 12. Na muchę też można umówić, bo też fajnie to działa. Jest jakieś branie. Tu też jest jakieś branie. To jest kolejny pstrąg. To cieszy mnie. I to bardzo. Ciekawe, co tam ta za ryba siedzi. Też pstrąg. Super. Taki jak kolor płynie do brzegu, to już wiadomo, że jest mniej więcej tej węgi ta ryba. Czyli trochę jakby się ten spot o odróżnienie do ostatniego przesunął, nie? Ostatnio łowiliśmy na tej skale i tam, w tamtą stronę troszkę po skosie w lewo, a tutaj teraz w tą stronę można stać. To jest idealnie chyba za radyjkiem. No prawie, że. Bardziej za ogniskiem. Tu jeszcze musiał pokombinować, co by tu założyć. Może któregoś z tych. No też kwestia prędkości. No tam coś siedzi. Gdzieś się zastanowiłem, po co ja te bolonki kupiłem. Ostatnio jak realizuję te filmy z BYD, to się okazuje, że w sumie to był wcale nie głupi zakup. Przynajmniej coś można teraz połowić. Nie wiem, jakiś czas temu się już tak z rok chyba popsuło z tym spinningiem. Dużo lepiej się dało łowić tutaj na tym BYD na spinningi. No i tam było branie. Ale teraz, żeby coś połowić, to dodatkowo trzeba jakimś tam spławikiem chyba sobie dorzucić. No właśnie, co ja mówiłem, poperem mógłbym jeszcze tutaj porzucać, nie? Jeszcze popery zobaczyć. Tutaj nie zdążyłem. Dobra, może faktycznie. Mam prędkość 15, mógłbym przyspieszyć shiftem czasem. Tam jest jakiś kleń. To już od razu widać. Bo one wyciągają i płyną jakby wierzchem i ten spławik się kładzie wtedy i też płynie w ten sposób, nie idzie na dno. Fajnie, że te niektóre ryby da się odróżnić między sobą w sposobie brania. Teraz tak, tu będą jakieś popereczki. Chyba tym klasycznym bym połowił, tylko nie wiem, czy to mam haczyki normalne, szóstki. To są chyba trochę inne niż te standardowe. No ale dobra. Damy full prędkość i będę shiftem robił pauzę. O ile mi te inne ryby i zestawy pozwolą na to. Dobra, te parę rybek chciałem połowić. W sumie dłużej to już nie ma sensu. Udało się coś pokazać, udało się coś złowić. Patrzcie, płynie za tym. Ale fajnie było widać płynącą rybę. Nie wiem, jak to na nagraniu wygląda. Mógłbym zoomować w sumie. Tu już jedna rybka jest na tego popera złowiona. No jest druga. No jest niestety to. Trochę bym nie chciał. No fajnie mi się łowi. Fajnie jest, że ryby wychodzą. A teraz sekwencja brania. Ja tu mam rybę tu. I mam rybę tu i na żadnym zestawie... O dobra, nie, udało się na tym. Już myślałem, że na żadnym nie wyciągnę. Właśnie tam się człowiek rozpędzi, rzuci i nie zauważy brania, to wtedy ta sekwencja żółtu trwa i trwa i trwa. A tu ryby uciekają. No, generalnie to sami wiecie. Tak jak mogę łowić szczupaki na przykład na
jerki, to wolałbym znaleźć aktywnego woblerka, no bo więcej osób jest w stanie skorzystać z tej przynęty, nie? Jak ktoś potrafi łowić, to... O, patrzcie jak płynie. Było widać atak ryby. Kolejny. Jak ktoś potrafi łowić, to mu wystarczy samo miejsce. Już sobie znajdzie i dopasuje prędkość i wystarczy mu informacje o miejscu, tak? A już nawet nie chodzi o to, że ktoś potrafi łowić, tylko już ma dużo doświadczenia, dużo godzin, do tego ma sprzęt, tak? Co tu jest? O, to było dziwne teraz. Widzieliście to? Przynęta się schowała. Ja miałem wrażenie opór. Nie miałem znaczka ryby. Robiłem dalej tą metodę, którą chciałem robić, ale przynęta była pod spodem. Takie mam przynajmniej wrażenie. Dobra. Ten się film trochę za długi robi, no? Wystarczy tego mojego gadania o spinningowaniu. W każdym razie patrzcie. Poczekałem. Było widać? Było widać, nie? Atak ryby. Dobra. W każdym razie sobie stoję tutaj. Nie tam. Tylko tutaj centralnie za, powiedzmy, ogniskiem. I rzucam w stronę tamtych kamieni. Można by tak powiedzieć, nie? Tutaj 7, 3, 4, 6, czyli troszkę jest inaczej. Tam jest 80 cm. Na tamtych jest założony żuczek. Tu mam teraz tego poperka i widać, że na nim działa. Trzeba byłoby dostosować jeszcze jakąś przynętę inną, ale różnie może być. Jak biorę na takiego brązowego popera, to raczej coś w tym rodzaju to powinno działać. Pewnie te ręcznie robione, plus ta 16. Myślę, 18 też jakieś tam odda ryby. Także zapraszam Was do zabawy. Ja to sprzedaję. I widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Pamiętajcie, łapa w górę. Dużo łapek to się Mati cieszy. Ja mam szybkie 111 srebra. Może dużo to nie jest, ale mało też nie. Dobra, na razie Wam.